Dobra, teraz moja kolej. Tak wygląda. Tutaj macie napisane. Siemanko z lodowatej Filadelfii. Wczoraj po wylądowaniu było minus 10. Później temperatura spadła do minus 12. Pomyślcie, że w pokoju, jak weszliśmy do pokoju, było 15 stopni, a jesteśmy w dobrym hotelu. To jest nasz hotel. Jesteśmy w centrum miasta. Bardzo dobra lokalizacja. I wcale nie był taki drogi, bo wyszło $100 za noc. Także jak na to miejsce to było naprawdę świetnie. I był to jeden z tańszych hoteli w ogóle. A nie wiem dlaczego, bo jest mega dobry. W ogóle mamy apartament z kuchnią, z wanną, łazienką. No, po prostu świetny pokój. A był bardzo tani. Dlaczego? Nie wiem. No, dzisiaj temperatura minus 6. Powiem wam, po co tutaj przylecieliśmy. Przylecieliśmy nakręcić ulicę Zombie. To jest bardzo znane miejsce z tego, co ludzie tam wyprawiają. No, tragedia po prostu. No. Kensington. Jest to miejsce, które na YouTubie po prostu możecie zobaczyć. Wpiszcie sobie Zombie Street Kensington i zobaczycie, co tam się wyprawia. To jest po prostu niesamowite, że ktokolwiek na takie coś pozwala. To jest masakra. Ludzie, trochę o tym też poczytaliśmy, bo chcieliśmy tam pojechać, trochę wam o tym opowiedzieć. No ale jest tak lodowato, że nie ma szans, żebyśmy po prostu coś tam zobaczyli. No bo to jest niemożliwe, żeby ktokolwiek był gdzieś na ulicach, bo jest tak zimno. Ludzie pozamarzali po prostu. Ludzie, ci, którzy tam są uzależnieni po prostu od fentanylu, czy fentanylu, chyba tak. To jest środek, który jest 100 razy mocniejszy od morfiny. Oni mieszają też dodatkowo z heroiną i po prostu są jak zombie. Straszne to jest, po prostu straszne. No ale chciałem wam pokazać taką drugą, przykrą stronę Ameryki. Nie tylko te ładne, kolorowe rzeczy, które wszystkie pokazują w internecie i w telewizji, ale też tą drugą. Za mną szopka. Dzisiaj jest 25, pierwszy dzień świąt, a ja właśnie idę pod pomnik Rockiego. Zrobić sobie zdjęcie i wbiegnąć po tych schodach. A jest tak lodowato, ale została w hotelu. W ogóle powiedziała, że nie wychodzi, bo jest tak zimno. Wcale jej się nie dziwię, bo jak ja bym nie musiał, też bym nie wyszedł. Ale być w Filadelfii, nie zrobić sobie zdjęcie pod pomnikiem Rockiego jako sportowiec, to byłby duży błąd. Musicie wiedzieć o tym, że Filadelfia była pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych. I to jest naprawdę ładne miejsce, a niestety wszystkim ludziom, którzy na YouTubie wpisują słowo Filadelfia, wyskakuje tylko Zombie Street. I z tym właśnie ludzie kojarzą to miasto. A wiecie, co jest jeszcze fajne i niefajne? Niefajne jest to, że wydaliśmy dużo pieniędzy, żeby tu przyjechać. Nam się nie udało, niestety nie powiódł się plan nagrania tego, co chcieliśmy, ze względu na temperaturę. No bo przy minus 6 w dzień, minus 10 w nocy, no nie ma szans. I najgorsze jest to, że to jest tylko ten jeden weekend. Bo jak patrzyłem, w przyszłym tygodniu już ma być 17 na plusie. Strasznie niefartownie trafiliśmy. No ale cóż, pewnie tak miało być. Nic się nie dzieje przypadkiem. A dobre jest to, że jutro wsiadamy do samolotu. Mamy 5 lotów, bo lecimy najpierw stąd do Chicago, z Chicago do Frankfurtu, z Frankfurtu do jakiegoś tam miasta w Indiach, z Indiach do Bangkoku, 2 dni przerwy i lecimy na Phuket. Jesteśmy w domu. 3 miesiące tej podróży to było naprawdę dużo. Było bardzo intensywnie. Na pewno tu musimy wrócić, jak będzie ładna pogoda. Super, ale nie mogę dłużej niż 10 sekund trzymać telefonu, bo mi palce zamarzają. Może wam się wydawać, że jest piękna, słoneczna pogoda, ale naprawdę jest inaczej.
Ale spoko. Za 3 dni już będzie ciepełko. I pamiętajcie, że jak wybieracie się do Tajlandii, to na miejscu zajmuję się załatwianiem wycieczek. Mamy biuro podróży zaprzyjaźnione tajskie, z którym współpracujemy i załatwiamy w bardzo dobrej cenie. Także jak ktoś będzie zainteresowany, dawajcie znać. No i oczywiście robimy też obozy Muay Thai i wakacje, wyjazdy do Tajlandii, które prowadzę z Polkami z podróży. I można fajnie spędzić 2 tygodnie w Tajlandii. No i jestem. Tutaj właśnie tymi schodami na górę wbiegał Rocky. Ja niestety biegać nie będę, bo nie mam jak to nagrywać. O, widać jak ktoś udaje Rockiego. Wiecie co? Ta podróż była tak intensywna, że mnie normalnie tak zmęczyła. Wiecie, no zwiedziliśmy kawał świata, zobaczyliśmy masy pięknych miejsc. To było niesamowite, ale już pod koniec było męczące i wielu osobom na pewno się może wydawać, że to są wakacje, ale nie są. To naprawdę nie są wakacje i myślę, że 2 tygodnie było za długo. Mogę iść? Mogę. Zdecydowanie. Kolejna podróż będzie musiała być lepiej rozpracowana, albo będzie musiała być bez presji. Czyli, że będą musiały być wolne dni na pewno. A nie, że codziennie wstaję i muszę nagrać vloga. No, bo to było naprawdę za dużo. Ale nie narzekam. Znaczy dobra, może to brzmiało jak narzekanie, ale wcale nim nie było. Bo to było niesamowite. Ta podróż bardzo dużo na pewno nam dała. Zobaczyliśmy bardzo dużo fajnych miejsc, nowych krajów odwiedziliśmy. I zobaczyliśmy Antarktydę, a to było coś, czego po prostu nie da się niczym innym zastąpić i żadną inną podróżą. Dobra, na czapeczkę. 7. kontynent. Zostawiam sobie ją zawsze na pamiątkę. Jaka kolejka, żeby sobie zrobić zdjęcie. Można sobie kupić jakieś ciuszki. Rocky, Philadelphia. Zobaczyć. Dobra, trzeba stać w kolejce i czekać, bo zdjęcie z Rocky musi być. Fajny też jest, fajny taki pomnik też jest w Hongkongu, w Bruce Lee. Tam też mam zdjęcie. W ogóle Hongkong jest super. I w ogóle otwarli już, także jakby ktoś z Was się wybierał, to można już do Hongkongu pojechać. Nie czekam, aż otworzą całe Chiny, bo chcę sobie zwiedzić Chiny. Jest tyle pięknych miejsc tam, ale przy tym, co się cały czas tam dzieje na razie, znaczy tego, co mówią, że się dzieje, jakie tam mają dalej prawo, to na razie się nie wybieram. Ale jak zmienią, to na pewno pojadę. Dobra, teraz moja kolej. Tak wygląda. Tutaj macie napisane. No i ta scena, gdzie Rocky tu wybiega. Dobra, też biegam. I tu było tak. Seria. Przed jego ważną walką. O, ale zimno. Ładnie, ładnie. Ale idę dalej. No to miasto jest naprawdę ładne. Nie ma co ukrywać. Lato musi być świetnie. Ja myślałem, że to tylko ja mam tak nasrane w głowie, że tu biegać, a widzę, że średnio na 10 osób, które tu przychodzą, to 7 wbiega. No ale nie ma co się dziwić. No.
Rocky to Rocky, piękny film. Tak w ogóle myślałem, że nie ma osoby na świecie, która nie oglądała Rockiego. On mówi, że to jest taki klasyk, a ona nie oglądała. Wiecie, nad czym się zastanawiałem wczoraj, jak tutaj jechaliśmy? Co wolelibyście oglądać? Jaki kierunek? Bo w zamierzeniu mieliśmy w kwiecień, maj, czerwiec spędzić w podróży po Stanach. Przyjechać tutaj, kupić busa, przerobić go na takiego, wiecie, busa, który nadaje się do życia, czyli żeby było łóżko, jakaś tam mała lodówka, jakieś szafki, kupić taką kuchenkę małą, taką gazową, jak podróżowaliśmy po Australii, taką mieliśmy, że można było gotować, i taki typowy camper life przez kolejne 3 miesiące i zwiedzać Stany. Ale po pobycie teraz w Stanach to jest naprawdę tak drogo, że nie wiem, czy będzie nas na to stać, żeby takie 3 miesiące tutaj spędzić. Wiadomo, że dużo kosztów by odchodziło, by się jadło w samochodzie, spało w samochodzie i tak dalej, no ale jednak te koszty zawsze są. I zastanawiałem się nad Azją. Czy nie zrobić jakichś fajnych kierunków w Azji? Azja jest takim kierunkiem, że ludzie lubią oglądać. Fajne rzeczy są. Ostatni raz po Azji to tak naprawdę podróżowałem, jak robiłem swoją pierwszą podróż, która była 3 lata temu. Czy mówię tam, wiecie, Azja Południowo-Wschodnia, plus tam jeszcze trochę w górę polecieć. Bo to też by mogło być fajne. Lub może jeszcze jakiś inny kontynent. Afryka nie, Afrykę za 2 lata chcę zrobić. Bo do Afryki chcę na dłużej trochę pojechać. I na dłużej. Australia była ostatnio, to teraz też by raczej się nie powtórzyła. Powiedzcie, co lepiej, czy Stany, czy Azja? Co by wam się lepiej oglądało? Bo mam bardzo mieszane uczucia. I w sumie ja uważam, że i ten kierunek, i ten są bardzo fajne i ciekawe. Ale nie wiem. Może jakąś ankietę taką zrobię. To był też dobry pomysł. Ale dajcie znać w komentarzach. Wiecie, co dzisiaj jest jeszcze słabego zwiedzania tego pięknego miasta? Temperatura to jedna sprawa. Ale drugie, że jest 25 grudnia. Jest wszystko zamknięte. Wiecie, jaki mieliśmy problem, że jest coś na śniadanie znaleźć? Niesamowite. Musieliśmy wejść do jednego miejsca, gdzie prowadzili Hindusi. Na szczęście. I mieli otwarte. Tylko to nas uratowało, bo tak to wszystko, totalnie wszystko zamknięte. Wszedłem teraz pod ratusz. Było napisane, że naprawdę warto przyjść i zobaczyć. Jest podobno największym ratuszem w całych Stanach Zjednoczonych. Powiem, że naprawdę pięknie wygląda. No tu to czuć święta. Ale dawno nie byłem na lodowisku. Niestety pozamykane też. Kurde, jeden dzień wcześniej i naprawdę musiało to być fajnie. I tak jest fajnie, tylko jest zimno. Chodnik całe zamarznięty, to już tak zimno się zrobiło. Jest coraz zimniej w sumie. Już pewnie z minus 10 jest teraz. Już zaraz ciemno będzie. To miasto naprawdę jest ładne. Bardzo mi przypomina Chicago. Mogę się mylić. Byłem tam tylko parę dni i tutaj jestem w sumie tylko jeden dzień. Ale tak mi przypomina.
Naprawdę tu jest ładnie. Ale mój próg tolerancji na zimno się już wyczerpał. Ale ten radusz... Nie wiem, czy na filmie to tak będzie wyglądało, ale robi wrażenie. Chyba takiego ładnego to chyba nigdzie nie widziałem. No. Ale wracam do hotelu już. Może jeszcze jutro rano się coś uda nagrać. Dziś może przed lotniskiem, zobaczymy. Ej, wiecie co? Teraz oglądaliśmy newsy o tym, jaka jest pogoda teraz tutaj w tych okolicach, gdzie my jesteśmy, to my i tak mamy farta. Serio, jak jest minus 48 stopni gdzieś tam w Stanach? I nie w Alasce. No, w Chicago wczoraj, to mi brat mówił, że było minus 23. Gdzieś tam, gdzie to było jeszcze, to minus 35? W Denver może? Chyba tak. To my naprawdę dobrze trafiliśmy i... Znaczy źle, dobra, źle trafiliśmy, ale mogło być zdecydowanie. Ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak jest zimno, że my mamy ogrzewanie na maksa i tak jest tak zimno, że leżymy w bluzach. Piotrek dzisiaj mi zapytał, czy to będzie dziwne, jak on będzie w kurtce po pokoju chodził. Jesteśmy w hotelu. No, jest tak zimno, strasznie. Naprawdę, wczoraj weszliśmy do pokoju, mieliśmy tutaj 15 stopni, zanim włączyliśmy ogrzewanie. Grzeje się wczoraj cały czas na maksa i tak mamy, i tak jest 20, a wydaje się dużo zimniej. Bo na zewnątrz jest znowu, nie wiem ile będzie, ale... No teraz ile? Może zmienić 15, 12. Zmienić 12 pewnie będzie. Także spoko, ale przy tych minus 48 tam ktoś miał 45, to mamy petardę. W sumie to nie jest tak źle. Miło jest, no. Tak bardzo, całkiem bardzo fajnie, no. I pomyślcie, że to akurat tylko teraz, jak my tu przylecieliśmy, tylko teraz. Bo za tydzień ma być już tutaj 17 stopni, na plusie. Wszystko jest po coś. Dokładnie tak. Może musieliśmy odpocząć. I nadrobić sobie Instagramka. I filmem zaczęliśmy oglądać serial Wednesday. Patrzcie, ile mamy czasu. Szok. Ej, ale w ogóle, żeby wam pokazać, jak bardzo my nie mamy czasu na oglądanie filmów czy seriali, wyobraźcie sobie, że my Dahmera, który ma ile? 8 czy 9 odcinków? O 10 chyba. Nie, chyba 10 nie ma. No ale mniejsza z tym, no maksymalnie 10 odcinków, oglądaliśmy to 3 miesiące. No. 3 miesiące. I to tak totalnie na raty. Czasem nawet nie po całym odcinku, bo nie było kiedy. Bo nie było czasu. Na dzisiaj luksus. Podróże wojownikie to stare odcinki, że jakieś tam oglądaliśmy. Oglądaliśmy nasz pierwszy, jak się poznaliśmy. No. Ponad rok temu. To było którego? 21 listopada. No. 21 listopada, dokładnie, no. Ale ten rok zleciał. Ale na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Dokładnie, przyjdzie. To będzie podsumowujący odcinek, to będzie taki ostatni, albo nie, no w sumie to następny, bo będzie trochę, a podsumowanie roku ogólnie będzie ostatnim odcinkiem w tym roku. Także jeszcze jakoś do końca roku 4 odcinki powinny być, albo 4 chyba będą. Także oglądajcie wszystkie i pamiętajcie, żeby oglądać poprzednie, których nie widzieliście jeszcze z Ameryki, bo trochę ich jest. I dajcie znać, czy będziecie tęsknić, bo my na pewno będziemy bardzo. No, to jest dzisiaj nasz ostatni dzień podróży. Jutro już wsiadamy do samolotu i 5 samolotami dostaniemy się na Phuket. Masakra. No, ale w sumie się cieszymy już. Bardzo. Już nas ta podróż zmęczyła. No, jesteśmy zmęczeni, wiecie, coś tak wydaje, jak ktoś nie wie, jak to wygląda, to sobie myśli, że to są wakacje, a to nie są wakacje. Ani trochę. No, ale nie narzekamy, bo to i tak jest fajne. Tak jest świetna praca, ale męczy. Ale już czas odpocząć. Czas odpocząć zdecydowanie. Czas pojechać na wakacje. No, na wakacje, które się kończą w sumie... Nie, na fajrancik. 7 stycznia. No właśnie, jakie wakacje? Bo to zaraz coś do roboty będzie, to nie jest żadne wakacje takie będą. No do 8 stycznia w sumie nie będziemy mieli, czyli jak tak. Wylądujemy 28, to mamy w sumie 10 dni wakacji, tak jakby. No. I tyle. Ale nie, no bo i tak będziemy przecież odcinki robić z Bangkoku, zrobimy. No będziemy na pewno. Będziemy trochę tematycznych odcinków tak, też robić. Więc tak w połowie będziemy. No, mamy fajne pomysły na odcinki właśnie, żeby było coś... Wiadomo, że wiecie, dużo osób przychodzi, odchodzi, także wiecie, no tą Tajlandię cały czas będziemy pokazywać, ale teraz mamy bardziej tematyczne odcinki, chcemy robić. Tak, mamy taki świeży pomysł i mamy nadzieję, że wam się spodoba, bo no ja myślę, że to jest fajne, bo ja sama bym obejrzała taki odcinek. Będą na pewno wam ułatwiały dużo przyjazd do Tajlandii i dodatkowo oczywiście nasz e-book, który
mamy nasza Tajlandia, którego Wam serdecznie polecamy. Po tych kolejnych 3 miesiącach w Tajlandii, które będziemy, to na pewno on będzie miał aktualizację, bo pewnie się coś dużo tam miejsc zmieniło. jeszcze zobaczymy nowych. I dużo będzie nowych, i nowe Jak coś wyspy się będą. zmieniło, to oczywiście też Tak. dodamy, ale żeby nie było, nawet jak kupicie teraz, to oczywiście aktualizację będziecie mogli później też pobrać. Także zapraszamy na stronę www.notolecę.pl. Tak jest. Patrzcie, jaką siłkę mamy fajną. Taki hotelik. Naprawdę świetna. Jest jeszcze oczywiście basen, ale nie o tej porze roku. Dobra, zatrzymajcie się, jakbyście pytali, jak mi rosną włosy. Cały czas. Tylko trochę siwe. No cóż, latka lecą, jak to mówią. Za niedługo 34. No co, dzięki wielkie, że oglądaliście tą serię. To jeszcze nie jest taki ostatni odcinek, będzie jeszcze na pewno podsumowujący. To jeszcze nie koniec tego, ale koniec naszej przygody. Jutro wylatujemy, tak jak Wam mówiliśmy, i bardzo się możemy tego doczekać. Także dzięki wielkie, trzymajcie się. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zostawcie subskrypcję. Taki prezent noworoczny. I lecimy dalej. Pozdro. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever.